Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Trzecia część wizyty w Gołębnikach koło Jerzego i jego olimpijczyk. Zobaczmy przegląd samczyków. Zapraszam do oglądania i komentowania dzisiejszego odcinka. Wcześniej obejrzeliśmy samiczki, gołębnik rozpłodowy, samczyki. Ciężej łapać. Ciężej łapać. Jak to mówisz? Olimpijczyk, brązowy medalista. Jeszcze razem zobaczę. I on w tym roku był tu pierwszy, nie? Tak, Pierwszy? tak, pierwszy. Znaczy jedno co tak, na pewno bardzo jedwabiste upierzeni, szczególnie tu na tych plecach. Ale jest nerwowy. Widzisz, samce bardziej się naganiają i samce nie naciągły tak na siebie. No, one Z masą. To samice pociągły, a samce są ok. Super upierzenie. Najlepiej, bo kolorystycznie nieraz muszę patrzeć po rączkach. Aha, który? Który jest który. Ale ten jest mocniejszy. Ale ten ma ten, jak się nazywa, dziób, tak już jak stary normalnie tego się nazywa. Ten, Ale ten młody. nie jest on mocniejszy od niego? Patrz tutaj. Ten jest mocniejszy, widzę w ręce. Wygrałby z nim. Wygrał z nim. To jest młody, ale Tak. widzę jak... On nie miał właśnie dociągniętego pióra, a teraz ma już wszystko, kurczę, tego się nazywa. Był na wystawie ten? Tak, drugie miejsce ma. Ten drugie. I też miał iść na tego, na ogólnopolską, znaczy na okręgową. No. A to jest trzeci na olimpiadzie, brązowy medal. Tak. To wiesz, chcę sobie podziwać, bo to nie zawsze jest okazja. W klatce na wystawie nie zobaczysz, a tak. Trochę już w tym roku też mu tu na upierzeniu nie miał tych co. Tu dostał 25 za te jedno pióro, bo nie zrzucił. No, to teraz dostał. Tak. Na olimpiadzie to miał. A na olimpiadzie miał wszystko. Upierzenie miał lepsze Tak, troszeczkę, no, nie? miał to upierzone. No właśnie. A człowiek też nie wie, ja byłem cały czas przekonany święcie, że tylko i wyłącznie ma mieć zrzucone z tej strony. A się okazuje, że tutaj też musi być zrzucone. Ale druga kwestia jest taka, że nie wszystkie gołębie to co roku rzucają. No właśnie, o to właśnie Właśnie, chodzi. bo jak dostają... ludzie malują, to czasami się okazuje, że jedno zostało, drugie nie, ci co farbują. Bo to się jedni poorientowali, jak zaczęli psikać te gołębie. Póki nie psikali, to myśleli, że nie zwrócili uwagi. A te pióra, i właśnie jest tak, że on na przykład zmieniał jednego roku, drugiego, on nie zmieniał ich wszystkich, nie? Niektóre jakby super zdrowe gołębie, że zmieni ci wszystko, nie? Ale tych właśnie drugiego rzędu, tego tu za bardzo się nie obserwuje, nie? Bo ten on nawet moją zwichrowaną tą, tutaj tą, widzisz? Ta, drugiego rzędu co jest. Ta jest staro, a ta jest zwichrowaną, nie? No. A to jest syn, tak? Tak, to jest syn. Ale syn jest mocniejszy. On dostał też wszystko oprócz tego upierzenia, dostał 50, 75, także... Według mnie i to jeszcze jak stary będzie, Mam nadzieję, że za 2 lata... jak jeszcze go nabudujesz, ten mi się dużo lepiej podoba. Żeby olimpijczyk się nie podobał, ale ci powiem... Ale samicę miał, matkę miał, kurczę, i to na tym właśnie poniedziałku go straciłem, tego jak się nazywa tą samicę. Naprawdę tego była tak szeroka w plecach i to była właśnie też z tej elektry, to była wnuczka. Ten jest kapitalny, ten tak. Jest lepszy od ojca.
No tu ma delikatną wadę na upierzeniu. No to się zda, no, gołębie lotowane tu. A taki malutki szczególik. Mówisz, ostatnią lotkę na wystawie nie miał dociągniętej, co? Nie ostatnio. Tutaj miał środkową, miał do połowy. Aha. I tak dlatego dziwne. dostał, tak już, no, nie wiadomo jakim cudem, co się to stało, tego się nazywa, że puścił bardzo późno tego się ma te pióro i tego, a teraz kurczę wszystko ma podociągane i jak mógłby iść, no to silca. Jego na siłownię wysłać, troszeczkę masy jeszcze Prawda, musi teraz lecieć, musi teraz lotować. troszeczkę jeszcze masy i byłby ideał. A to jest syn z tego smoka. Taki mi się podobają. Piękny jest. Oddał pierwszą. No, bo jest mocniejszy. Aha, No to jest matka tego. to jest ruda, a Ta ojciec, stara? tak, stara, a ojciec to jest ten właśnie ten syn, ten smok. O dziwą obudowę z matki. Przy czym ojca trochę kościec, no spasowały. No jest. Jest mocny. Jest mocny, no tu, nie? Na upierzeniu. Trzecie od końca. I to na obydwu stronach. Coś tu, nie? I to widać tu na plecach też. Te plecy mo. Właśnie jego widziałem na ziemi, to ci mówię, że ale plecy mo kapitalne. Plecy mo kapitalne. No to ja. Plecy są zabudowane. Umięśnione kapitalnie, taki twardy. No, potem zależy jako konkurencja tu na takiej rejonowej. No, jak ma ładnych gołębi brakuje, no to po prostu No, to jest ten szali. ten szali, to jest po tym właśnie tym synie tego No. i po Pawlasowym. Czekaj, po Po tym synie, po tym smoku. też. Czyli też po tym, co teraz ten rudy był. Też brat? To jest półbrat. Po To ojcu, a po innej samicy. A, bo to jest z innego roku. Dobra, bo mi teraz dziwne ten było. jest roczny. Aha. To ten smoku. No, a upierzeni mo kapitalne. I wyszedł szali. Tak. I jeszcze z drugiego lęgu też jeden tylko wyszedł i też szali. I dałem Ale go ten ojciec ma tą barwę szali. Na dlatego piórach to widać. dałem go koledze Dominowi, ale przy oblocie któregoś dnia stracił go i nie miał. Ten też miał pierwszą. Ten miał drugą nogę. Drugą. On jest długi bardzo gołąb. Ciężko, żeby to... Bardzo właśnie ciężko, żeby te długie gołębie tu miały ten korpus utrzymany, bo to naprawdę trzeba mieć mocne plecy, żeby... Super upierzeni mięciutki, takie jedwabiste. Taką samiczkę do niego tą Siona, ciekawe co by wyszło. Siona do niego. Ja właśnie chciałem na tego ojca dać. Zobaczyć. Tą Siona. No, mogą wychodzić takie nawet Siony, taki kolor, bo on ma tą tendencję szarkową. Szarkową. I rudową mi tego, bo pierwszy raz mi ruda wydała trzy młode na dwa lęgi. 3 młode rude wyszły, bo jeden mi się zgubił, ale miałem 3 w tym roku. A nigdy nie dawała. Raz mi dała młodego bardzo późnego. A to z tymi wyczkami? To jest oryginalny od Domina.
I drugi rok nie zrobił tego, jak się nazywa, limitu. W tamtym roku mi się zawiesił, a w tym roku tego się nazywa, siadał bardziej na bazie 1.4 niż tego. I brakło mu też 300 km, kurczę, żeby 200 chyba miał. To jest piękny czas. To się tak podoba, kurczę, a nie mogę go pokazać, kurczę. No, nabudowane są na upierzeniu, na umięśnieniu. Tu plecy. Nawet z tych młodych tego ten miał, to jest pierwszy gołąb właśnie na oddział z tego. Z elektryk. To jest ten pierwszy raz na oddział. Ten najlepszy lotnik. Najlepszy lotnik, tak. On trochę szczuplejszy. Tak, tak, już bardziej jako lotniczego się nazywa. Jest grabny, no ale on jest właśnie, on jest duży i on już taki na plecach właśnie jakby, pewnie jakby były mniejsze gołąbki, to by to wszystko właśnie ciężko na takim, ciekawiło mnie, że te wielkie gołębie, że one mają na tyle budowę, że wiesz, za te plecy, za to wszystko dostaną, nie? A to jest... Ty nie był na wystawie, co? Nie zrobił tego limitu. Znaczy nie, on był na wystawie, bo to jest ten, jak się nazywa, tylko że on poszedł bardziej w sporcie tego, on miał 40 koeficjent. A miał nagrodę w sporcie? Chyba miał 8 czy 9 nagrodę. W koeficjencie, a za standard nie dostał? Nie. Bo jeszcze widzę, że jeszcze się dopierza, nie? Tak. Znaczy głowę mo. O, jest. A ten gołąb to jest oryginał od Domina. 3 lata z rzędu jest w reprezentacji jako sport wyczyn. W tamtym roku miał 8, chyba 900, w tym roku miał 8800 z groszami. To robi tak przeważnie 11-10 konkursów i to wszystko na bazie 1.5. Te gołębie jakby to upierzenie mają. Z nich tam, bo jakby... Ale tak jak mówię, no oryginały od niego są u mnie super. A po tym właśnie co teraz miałeś tego poprzedniego od Domina tego gołębia, to tutaj mam też, ten miał 4. nagrodę i to jest syn od niego, po tamtym właśnie. Jest mniejszym samczykiem, ale... A to jest co to jest? To jest po tym właśnie oryginalnym tym, co limitu nie zrobił, ten wyczok też taki. Aha. Ten od Domina. A matka nie była ta lotnicza? Matka to była ta szpica, co była, drugą nagrodę miała w rocznych. Też taka, że na upierzeniu miała. Aha. Mówiłaś, że tamta była lepsza niż ta, co Tak, tylko że upierzeniem. Tak. I siostra ma 3. nagrodę, a ten ma 4. Tylko siostra jest taka bardziej szczuplejsza, ale tutaj wszystko złożone ma. No on jest akurat jak na twoje mniejszy, no Tak, nie jest tak, taki tak. duży. Ja sam zdziwiłem, Ale... że to wyszło, bo przecież on nie jest aż taki mały, a tamta samica też jest potężna, a wyszła tego, jak się nazywa... A ten miał 3. nagrodę i to jest... Ten miał 3. nagrodę z młodych i to jest brat od tego rudego. Czyli po tym właśnie tym byku z rudą. Jedyny wyszedł taki grochowy, bo 3 wyszły rude i 1 grochowy. No, przy czym brat jest mocniejszy. No tamten jest tak. Dużo mocniejszy. Nie we wszystkie gołębie kurczę tak idą, tego, żeby były wszystkie idealnie takie same. Jakby jak tamten, powiem tak, rudy zyskał wszystko co najlepsze z ojca matki, a ty nie. No i to nie ma takie proste, nie? Że ktoś nawet i z tej samej pary nawet ktoś by wziął i gołąb jest całkiem inny, nie? Tak. Powie, że i się tutaj jakby budowa nie... Tu budowa... Znaczy jest tu upierzony, to nie znikło wszystko. No ale ten układ to bez porównania, nie? Czy o dziwo te idealne gołębie w standardzie wcale nie są wyhodowane z idealnych gołębi. One po prostu wzajemnie spasowały. To jest smok też. A to właśnie dostałem od kolegi Gajorka z tego Czaski i Wiosny. Z tego brzydala. Z tego Brzydala i Bo tego, tu, że brzydal było, chodziło o te
One są takie grube Jeszcze na takie- tyłkach. I rude też takie, kurczę, tego to powychodziło, on tam pokazywał mi zdjęcia tego, jak się nazywa. No on tam miał taką Tego. linię jakąś tych gołębi. On też był na wystawie, miał chyba 92 rocznych. Aha, był ty roku. Tak. Też na filmiku tam jest. Mostek z haratami. Uderzony miał lekko skrzywiony. Ja się dziwiłem, dlaczego on jako młody, kurde, nie chciał wylatywać, a później się, kurde, okazało. Ale tak przeleciał wszystkie loty młodych, że w tym roku jak zrobił 6 konkursów, ale z tego ciężkiego poniedziałku był pierwszy z rocznych. I to 500 była, bo to były różne wieki. Cały mostek, znaczy to Lekko podkrzywiony. pokrzywiony No ale całkiem. jeśli chodzi o loty, to mu to nie przeszkadza tego się nazywa. A to teraz miał, w rocznych miał drugą, ja? Tak. I teraz miał ile punktów? 92? Znaczy on nie zdobył, tam było dużo po 92, on był bez nagrody, ale Aha. miał 92, miał tego 92 ocenę. No, tą podbudowę. Pleców mu trochę, tego kupra. On tych pleców takich nie ma, no brakuje tego. Tu mam fajnego samczyka, ale z tego poniedziałku, jak on przyleciał, to był tak w opłakanym stanie, że no dla mnie to było tego, jak się nazywa, on był tak chudy jak żyleta. Ja mówię, zobaczymy, czy uda mi się go doprowadzić, tego się nazywa, ale w miarę jako tego się Ciekawy nazywa, gołąb, doszedł. no. No fajny jest w budynku. Chciałem go też planowałem, mówię, jak zrobili limit, ale tak jak wtedy mi się zawiesił i przyszedł, kurczę, po 3 tygodniach, mówię, to była tragedia z niego. Już nie był koszowany, już nie miał limit. Już nie leciałem nim, no bo z ledwością, co go w ogóle doprowadziłem do używalności, kurczę, żeby był w porządku. Wiesz co, Ładny jest, ten mi się jest podoba. szykowny gołąb. Też Na pewno jakby byłby na wystawie też jakiś... Byłby w jakichś nagrodach by tak. się... W jakichś nagrodach by się załapał. Chociaż widać to po tym, tu masz po tym poniedziałku, widzisz? Tak, Tu masz, na piórach, tu całe na kuprze, widzisz? tak. Przebarwienia, tu ma jeden rząd, drugi rząd. Na upierzeniu. No to jest to, że ideału. A ja mam u siebie na gołębniku tak, że chycę. Wada, cyk, cyk, dub, nie bierę cię na wystawę. Następny. Czyli dużo się odrzuca, kurde, Przejdę przez gołębnik. Koniec, nie ma co wybrać. Nie ma co wybrać. Od nowa. Idziemy drugi raz. Że tak powiem, wybierzmy nie to, co będzie super ładne, tylko wybierzmy coś, jak to mówię, przyzwoitego na trójkę. No to wtedy coś mi się uda wybrać. Ja tutaj mam tego jednego, A tu, chciałem pokazać. wiesz, krytycznie podchodzę, bo go znaczy to akurat tu jest bardzo delikatne, ale wiesz, jak już wady na upierzeniu, albo te wilcze pióra, a jak on jest na tyle ładny, że nadrobi resztą, to tak, tylko jakby to, nie wiem, mi to nie przechodzi już, żeby, znaczy ja przynajmniej nie wystawiam takich, nie, bo jakby, no chyba, że w sporcie ma jakiś super wynik, to się go da, ale tak to też mam samicę na wystawę, to ma właśnie, no fajna lotniczka, no ale też wilcze pióra i wyszły, ale umięśnione są fez jest nabudowany na mięśniach, o kurde, to też. To jest gołąb, który O, za młodego był pierwszy na oddział i trzeci na oddział z Pyrzyc. On dostał nagrodę u tego Piotra Głucha, a jego matka w 16 roku też dostała za trzecią nagrodę i on dostał też za trzecią nagrodę też u Głucha w Pyrzycach. I ona była z Pyrzyc i on był z Pyrzyc pierwszy. Ale był na wystawie czy co? Był na wystawie, miał 92. To nie miał nagrody? Nie miał nagrody, no bo tam mało nagród było. No, ale ty w tej klasie miałeś nagrodę jakąś? Tego szalika miałem drugą nagrodę. Ten szalik miał drugą nagrodę. W sumie było chyba 8 gołębi, to były dwie nagrody tylko. Pierwszy i tego. Tak to on miał 92, ten Rudy miał 72, także... Powiem ci... Aha, ten miał 92, ten a szalik? Szalik miał 92,25. Szalik, a który Rudy, że mówisz, no jeszcze ten był? właśnie z tym mostkiem delikatnym, tego też miał 92. A, ten nie słabszy.
szalik. Ja się zastanawiam, czy on nie jest ładniejszy od szalika. Ale szybki gołąb to jest z Pawlasu, bo się z tej oryginalnej. Znaczy podoba mi się... I ten szybki, co tam mam, to też jest właśnie z Wiesz co, podoba mi się, bo to taki nazywa. standard, ale jeszcze pod kątem gołębia, co byś chciał mieć do lotów, że czuję, że to poleci. I Taki ja liczę, że teraz nie- jako dwulatek nie to buła, będzie targał, kurczę. Przepiękny gołąb, ale jeszcze do lotowania. Powiem ci, ten jest klasa. Klasa jest. 16 fajnie, fajnie. Miałem brata, to on był pierwszy na oddział, z następnego lotu jego brat był drugi na oddział, a później Spyrzyt był jeszcze trzeci na oddział. No. Ja bym miał powiedzieć, który najładniejsze, że jakby czy tam jako rodzice, czy co młodych, to ten i ten rudy. Ten i ten rudy, ten młody. Młody, no. To ci powiem, że nawet bardziej niż z olimpijczyka. Każdy sędzia ma inny ten, jak się Chociaż nazywa, akurat ten rudy jest synem olimpijczyka, czyli wiesz, czyli było dobrze sparowane, bo była dobra samica i to wyszło, to tak, no to... Ale samica też dużo zrobiła, bo naprawdę ona była tak przepiękna w plecach, kurczę, i w tego ona była taki clean normalnie. A masz tą samicę, czy nie, ją właśnie zgubiłeś? na tym poniedziałku ją zgubiłem. I od tamtej pory rudy, ten olimpijczyk przestał lecieć. Dostał nową samicę i Kurde, tak jakby jakby go tego... Kapitalno do niego samica, żeby takiego wychować. Żeby tamtego właśnie tego młodego... Nie no, to ten rudy jest po olimpijczyku, no to jednak olimpijczyka trzeba przeprosić, bo w sensie takiego wydawania młodych, bo nie wiadomo, czy ten rudy takiego młodego wydał, a olimpijczyk go wydał, nie? A ten mi się podobał. Właśnie ten młody jest. Przepiękny jest. I nabudowany na mięśniach. Faktycznie to taki konie temu gołębie. No a to jest jeszcze ten z tego Bulka. bulka. On też mu daśnie na Tak, przykład. pusto mówi. No bo jest ładny. I ten też jest bulka. No jest ładny, on ma długi gołąb i te plecy, no właśnie żeby miał wielki gołąb, taki plecy, że tu kilo tego, to ciężko. Już tak jak on, równo nabudowane to już jest fajnie. Też na mięśniach. Brat jest słabszy, co? To jest słabszy. Znaczy, Ale też fajnie leciał, też Spyrzyt był trzeci. znaczy proste, no też trzeba wiedzieć, co dać na wystawę, nie? Tak. No, po pierwsza Ja nie selekcja... mogę mieć wszystkiego też jako wystawowa, one muszą lecieć tego. Ja muszę mieć też jakieś kilka lotników tego. No ale to rodzeństwo jest... Jakby jeden jest bardziej lotnik mniejszy, drugi... No nie każdy po każdej parze, to jak te rudy i te nakrapiany wychodzą, nie? Że dwaj bracia, a różne. No nie wszystkie muszą być takie idealne. No ale te standardy też ci lecą, no bo przecież wyniki masz z nimi, nie? No. Jak tam w ogóle twoje wyniki w tym roku? Jeśli chodzi o roczne, byłem drugim wicemistrzem oddziału. No. Tutaj byłem chyba po tym właśnie tym poniedziałku i po tym pierwszym... Znaczy załatwił cię... Ten poniedziałek i pierwszy zewent. Ten upalny. A najlepsze jest to, że drugi... Byście mieli upalny zewent? Tak. No. I to było... Ja miałem dużo gołębi na zewenie i dużo się straciło. Mniejszy wynik. Na drugi lot zewen dałem tego, jak się nazywa, 10 tylko gołębi i zrobiłem wyszło. 9, kurczę, tego jak się nazywa, to mi dzwonili nawet z tego, jak się A nazywa. też była upalna pogoda, nie? Też, ale gołąb siadał jeden za drugim. A to coś zmieniłeś w przygotowaniu, czy co? Przygotowałem je bardziej tego, jak się nazywa, mniej tego, jak się nazywa, żeby były ciężkie. I po prostu tego i dałem. były lżejsze? Tak, i dałem typowo gołębie, kurczę, tego jak się nazywa, które wiedziałem, że sprawdzone. A na przykład na ten pierwszy lot dałem gołębie, na przykład samiczkę, która bardzo szybka jest, ale do 500 km. Chciałem sprawdzić tego. Doleciała do Nowej Soli
i zadzwonił mi hodowca z Nowej Soli, że jest u niego moja samica. Jak przeliczyłem jeszcze, to byśmy gołębi nie mieli. I wyszło, że sprintera dałeś w Nowej Soli, była na takiej szybkości, że waszych jeszcze mogło tam nie być. Wypuścił ją, przyszła na drugi dzień rano i powiedziałem tego, jak się nazywa, już w życiu nie pójdziesz kurczę na tego, się nazywa na 700. Znaczy zrobiłeś błąd, bo dałeś sprintery na 700, a one tak powiem ruszyły z kopyta i brakło im pary. Brakło, doleciały do 500 superowo, a później koniec. A wszystkie upalne były. Czyli jakby jednak geny uważa, że to spowodowały, bo z przygotowaniem, ale co mówisz, że... Wszystkie gołębie były przygotowane, a mimo to jeszcze były straty i biliśmy praktycznie jeszcze, niektórzy myśleli, że jeszcze na drugi dzień będziemy konkurs, a to się okazało, że 2-3 gołębie chyba jeszcze na drugi dzień złapały. Aha, taki. Ale na ten drugi upalny, mówisz, przygotowałeś ich trochę lżej, mniej? Tak, lżej, ale tego się nazywa, ale tak jak powinny dostać, tego się nazywa i po prostu tego... A to co, więcej energii? Ja przede wszystkim też te białko u mnie jest kurczę. I to na pierwszy za dużo białka? Dynamics tego jak się nazywa jako energetyczny, żeby po prostu miały siłę, tego jak się nazywa i kiedyś dawałem orzeszki, ale zszedłem z tego, bo naprawdę gołębie były ciężkie, były przygotowane na dłuższy lot, na taki ciężejszy, a cały czas były z wiatrami, nie z wiatrami i te gołębie lżejsze wyprzedzały je i te kurcze zamiast przylatywać czołowo, to kurcze w środku albo pod koniec i tego do tej pory zrezygnowałem całkowicie. A to na jakiej firmie lecisz? Na tej wydech? Na Elicie? Ja na Browcu lecę. No ale też, a środki? To mówi, że... A w środku to mam właśnie tego, się nazywa Elita, czy tam mam, znaczy nie Elita, tylko Dynamics z tej firmy dajesz. Nie Dynamics, tylko Dynamic. Tam, gdzie masz ten Krauten Mi, to wiem, te 4 środki co mają. Tak. Ale zioła to, tam mam kurczę zioła za 50 zł, a nie za 70-80 i one też się nadają, tego jak się nazywa drożdże, nie muszą być wcale drogie i naprawdę zszedłem z takich środków, kurczę, co kupowałem, kurczę, że łyżka stała, a teraz lżej no ty takich środków to dajesz, i ten dynamik prawie, takich witamin tych energetycznych. Tak. No i ten z Tolisana, ten toliamin. No, elektrolit to używam bo kiedyś używałem kilka rodzajów elektrolitów, a teraz używam tylko ten elektrolit i to mi wystarcza. Ale po locie czy przed? Przed lotem. Piątek, tak. No i na drogi oddechowe, tego jak się nazywa, jakiś środek na drogi oddechowe w piątek, jeszcze przed tym, jak się nazywa, przed lotem i żeby zabezpieczyć je, jakby doleciały. I głębiej idą. Pokazaliśmy wszystko. Dziękujemy za uwagę, za oglądanie filmu. Zostawcie komentarz, czy się wam hodowla podobała. No mała hodowla, nie taka wielka, sukcesów dużo tych reprezentantów. No żeby się coś udało, bo pech niesamowity, bo dobry rok, super nagrody, a tak powiem przez lokalny zakaz, nie wiadomo czy te twoje gołąbki, że tak powiem... Najprawdopodobniej nie da się tego zrobić, żeby poszły na jakoś przeskoczyć, no bo to jakby no nie wiadomo. Wszystko zależy od zarządu, czy będzie chciał po tym zakazie coś tam wziąć ode mnie, czy nie, chociaż też po przeglądzie sędziów można by było coś takiego zrobić. Może być problem, bo z tych, powiem tak, hodowcy z innych rejonów powiedzą, czemu mamy przywozić drugi raz? Nie wiadomo jak do tego podejdą, czy koleżeńsko, czy... Chodzi, bo to właściwie musieliby przywieźć te reprezentacje i znowu jakby wystawę z waszymi gołębiami, z tymi 5 samcami, samicami, czy rejono. Kurczę, to ciężki temat, naprawdę ciężki. Dziękujemy za uwagę, dobry lot. No i w ten sposób kończymy serię z 3. odcinkiem wizyty kolegi Jerzego Sołtysa. Dziękuję za uwagę, zostawcie komentarz, czy filmiki wam się podobały. Trzaskali Krzysztof, dobry lot.